Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, czyli aplikacja, która służy do słuchania książek. W swoim portfolio ma ona mnóstwo tytułów, również bestsellery, te aktualne jak Chłopki, czy też te niemal wieczne jak Wiedźmin. W opisie niniejszego odcinka znajdziecie kod, który umożliwi Wam korzystanie z niniejszej aplikacji nawet przez 60 dni całkowicie za darmo. Zrobiłem sobie, moi drodzy, niedawno taki twórczy rachunek sumienia. I wyszło mi, że jeszcze nigdy, ale to przenigdy nie byliśmy z kamerą w Szczecinie. Ani w czasach telewizyjnych, tych przeszłych, ani też w czasach dzisiejszych, tych YouTube'owych. Oczywiście w Szczecinie byłem w swym życiu kilka razy, albo nawet więcej niż kilka, ale nigdy niczego tam nie realizowaliśmy. No i to zaniedbanie bolesne, wielkie i niezrozumiałe postanawiamy dzisiaj nadrobić. Zatem mówię w tej chwili już oficjalnie dzień dobry Państwu, jedziemy do Szczecina. Oczywiście odległość pomiędzy Krakowem a Szczecinem nie jest tu żadnym wytłumaczeniem, choć pewnym usprawiedliwieniem może być tylko na szczęście nieaktualna już niedogodność dojazdu z Krakowa do Szczecina. No bo kiedyś samochodem jeździło się tam strasznie długo, uciążliwie i męcząco. No pociągiem też nie najfajniej. Słynny pociąg relacji Szczecin-Przemyśl to była kiedyś masakra. Ale jeśli mówimy o samochodzie, nie wiem jak z połączeniami kolejowymi, jeśli mówimy o samochodzie, bo w nim się właśnie znajdujemy, no to mamy wspaniałą zmianę. Kiedyś musiałem jechać przez Niemcy, musiałem wjeżdżać na obwodnicę Berlina i od tamtej strony dojeżdżać do Szczecina, a teraz mamy drogę szybkiego ruchu S3. Droga S3, która docelowo ma połączyć dwa krańce Rzeczypospolitej, czyli Lubawka, przejście graniczne z Czechami, na Dolnym Śląsku, okolice Karkonoszy, i ma ona wieść aż do Świnoujścia. Nie jest jeszcze całkowicie gotowa, ale na tym najbardziej interesującym nas w wypadku tej podróży odcinku, tak, czyli z Krakowa po prostu jedzie się autostradą do Legnicy i tam na S3 odbija. No i podróż wspaniała, a i cel tej podróży niezwykle zacny. Moi drodzy, spieszymy nadrabiać zaległości, szczecińskie zaległości. No i dotarliśmy, moi drodzy, i mamy w dodatku z tego miejsca pocztówkowy widok na miasto. Mamy wszystko, co trzeba. Mamy mianowicie wały Chrobrego, mamy zamek książąt pomorskich. Pogodę mamy niestabilną, ale póki co nie pada i to jest najważniejsze. Ale nade wszystko mamy kawał pasjonującej historii, no bo jesteśmy w bardzo starym grodzie, założonym w czasach pogańskich przez plemiona słowiańskie. Książęta pomorscy składali 2 razy hołd lenny królom polskim, ale miasto było też domeną cesarzy rzymskich, narodu niemieckiego. Miasto było przez blisko 100 lat częścią Szwecji. Książęta pomorscy składali również hołd lenny władcom Danii. Były tu w końcu Prusy, były tu w końcu Niemcy, a od 1945 roku jest
Polska. I to jest historycznie wspaniały konglomerat, ale jeśli chodzi o tkankę ludzką, to jest miasto stosunkowo młode, no bo bardzo niewielu zostało tutaj mieszkańców Sztetina przedwojennego. To jest element ożywczy nowy, no, trzecie pokolenie. I to wszystko wygląda wspaniale. To wszystko wygląda po prostu tak, że mam od razu ochotę w te szczecińskie wspaniałości się zagłębić, co zresztą za chwilę uczynimy. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli szef wszystkich szefów. Z czym się przeciętnemu Polakowi kojarzy Szczecin? Kojarzy mu się z morzem, nad którym miasto przecież nie leży, chociaż ma z nim połączenie. Kojarzy mu się z paprykarzem szczecińskim i kojarzy mu się z Krzysztofem Jarzyną. I jakże to ożywcze, że ludzie tutaj mają do siebie taki dystans. Postawili pomnik zarówno Krzysztofowi Jarzynie, jak i kawałeczek stąd paprykarzowi szczecińskiemu, więc można stawiać pomniki również wesołe, niekoniecznie martyrologiczne. Basta così. Stąpam po Alei Jana Pawła II, ale doznania wzrokowe przenoszą mnie w głębszą przeszłość niż czasy owego pontyfikatu. Otóż mamy tutaj wspaniały XIX-wieczny Szczecin, czyli wówczas Sztetin. I mamy te założenia architektoniczne, które tym, którzy się architekturą interesują, przywołują od razu na myśl Paryż. No bo mamy te place słynne szczecińskie, nazywane dość trywialnie rondami. Place, które rozchodzą się gwiaździście. No tak, to samo robił Haussmann w Paryżu. No i mamy jeszcze jedną rzecz. Mamy mianowicie nawiązanie do tej kliszy skojarzeniowej, o której już mówiłem, czyli mamy paprykarz, ale pod nazwą lokalu o nazwie Paprykarz Fish Market. Jego renoma, sława dotarły aż do Krakowa. No więc trzeba koniecznie to miejsce odwiedzić. Co oznacza słowo fish market w nazwie? Oznacza to, że oczywiście lokal posiada stałych dostawców, ale część asortymentu pod postacią ryb i owoców morza jest kupowane na targu. Więc menu obowiązuje, ale no, czasami nie ma muli, czasami nie ma ostryg, więc czasami czegoś może nie być. No, na przykład tutaj mam zaznaczone, że akurat dzisiaj nie ma muli. Ostrygi akurat są, ale karta ma dwie części. Tu mamy kuchnię nowoczesną w sensie nazw, interpretacji, a z drugiej strony mamy nawiązanie do historii Szczecina pod postacią Sztetin. Mianowicie to jest sedina. Sedina, czyli rzeźba, która uosobiała morskość, handel. Ja wiem, Szczecin nie jest nad morzem, ale ma z nim połączenie. To była rzeźba z XIX wieku, która została w czasie II wojny światowej przez Niemców przetopiona. I tutaj, w tej części karty, mamy nawiązania do dań przedwojennych. Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe, że się patrzy w głąb swojej historii, więc mamy Szczecin, ale mamy też i Sztetin. No ale teraz wracamy do Szczecina i do połowy lat 60. To jest tutejsza rekonstrukcja paprykarza szczecińskiego, która jest niezwykle bliska oryginałowi, jeśli chodzi o składniki. No ryba się nie zgadza, bo nie jest to afrykańska ryba z wybrzeży zachodniej Afryki, jest to wędzona makrela, ale poza tym ryż, doskonała pulpa pomidorowa i w końcu ostrości temu nadaje to, co nadawało pierwotnemu paprykarzowi ostrości, czyli pima, odmiana chili z Afryki właśnie. To jest doskonała rzecz. Doskonała rzecz. Kolejna przystawka z karty Sedina, z karty sztetyńskiej. To jest mianowicie tatar z pstrąga tęczowego.
Wiecie, no, tatar z ryby, jeśli ryba jest dobra i świeża, jest zawsze rzeczą niezwykle pożądaną i cenną. No, świetne. Śledź. Musi być śledź. Ale śledź jest w towarzystwie chrzanowym. Widzicie, tu są bardzo ładne kawałki śledzia i mamy, myślę, taką piankę chrzanową również. Już wam donoszę. Przede wszystkim konsystencja ryby. Śledź nie jest zbity, jest aksamitnie miękki, jest świetny. To jest germuszka. Germuszka, czyli zupa chlebowa z kategorii owej zup ze Szczecina właśnie. Do tego mamy grzankę z serem. Jak myślę, jest to zrobione na chlebie ciemnym. Doskonała bieda zupa, no bo resztki chleba kiedyś wykorzystywano. A teraz już dwa dania, które są spoza karty w tym sensie, że akurat kupili takie ryby i pani była, kelnerka nam łaskawa powiedzieć, że one są. Czyli turbot i gładzica. Po prostu ryby położone na ruszcie albo też usmażone. Wydaje mi się, że obie były na płycie, czyli na planczy. No i one są gorące, lekko naczosnkowane, chrupiące, to już widać. Zajmę się tylko jedną. Zajmę się mianowicie gładzicą. Ten talerz muszę przejąć, choć konkurencja w sprawie przejęcia tego talerza będzie dość spora. Moi drodzy, zasłużenie, sława tego miejsca dotarła aż do szczytów Tatr. Morskie Centrum Nauki imienia profesora Jerzego Stelmacha. Otwarto je rok temu i jest to duma całego miasta, ale po tym, co tu zobaczyłem, to powinna być w ogóle nasza ogólnopolska duma, gdyż jest to wspaniałe miejsce, które uczy bawiąc. Jego tematem jest najogólniej morze i wyjaśnianie różnych, często dość skomplikowanych, przynajmniej dla mnie, dziedzin takich jak matematyka, fizyka czy astronomia poprzez pryzmat morski. Tu mamy mapę, która pokazuje tak zwane ortodromy, czyli najkrótsze drogi morskie. No i widać wyraźnie, że jak spojrzymy na taką mapę, to ze Szczecina do Nowego Jorku, jak będziemy północą żeglować, jest całkiem blisko. Takie miejsca muszą być interaktywne i ono właśnie interaktywne jest, a w dodatku jest naprawdę wielkie. Od czego zacząłbym zwiedzanie? No, zważywszy na liczbę ludzi, którzy w dalszym ciągu wierzą, że Ziemia jest płaska, a w związku z tym wierzą też w różne inne dziwne rzeczy, zacząłbym od tego właśnie. To jest bardzo proste egzemplum dowodu na kulistość Ziemi. Mianowicie, dlaczego jednostka morska znika za horyzontem? Ja się jej teraz przypatruję tu przez lunetę. No, znika właśnie dlatego, że znika za ową krągłością Ziemi. Oczywiście tezę o tym, że Ziemia jest kulą i że to Ziemia wędruje wokół Słońca, a nie odwrotnie, postawił Kopernik. Ale już starożytni twierdzili, że Ziemia jest kulą i niejaki Eratosthenes nawet mierzył jej obwód na podstawie cienia. No tu mamy właśnie takowy eksperyment. Możemy przy pomocy tych palików i przy pomocy światła spróbować zmierzyć obwód Ziemi. Szczerze mówiąc, gdybym dostał takie zadanie na maturze, to bym poległ, a maturę
z matematyki miałem obowiązkowo. Ja to zdałem. Porządne centrum nauki, rzecz jasna, ma uczyć, ale ma uczyć bawiąc. Ma uczyć wiedzy ogólnej, ale również wiedzy praktycznej, czyli takiej, która może się przydać w określonych sytuacjach. No i właśnie mamy tutaj również taki dział o tym, co może, oby się nigdy nie wydarzyło, ale może się przydarzyć podczas żeglugi. No więc płyniemy jakąś jednostką i ta jednostka może ulec wypadkowi. Tu mamy pożar w maszynowni, wielki pożar w maszynowni, więc najpierw próbujemy ów pożar ugasić. Ale widzicie, to nie jest proste. Pali się dalej, płomienie znikają, ale za chwilę buchają ponownie. No więc potrzebna jest ewakuacja. Jeśli został już odcięty prąd, a jesteśmy w nocy, to musimy się ewakuować po ciemku. No i tu mamy właśnie symulację takowej w ciemnościach ewakuacji. Nic nie widzę, nic nie widzę. Raz była wielka burza, że aż im kocioł zgasł. Fajeczka kapitana pykała cały czas. Ajajaj, nikt nie ma takiej fajki. Jestem ewakuowan i ocalon. Teraz mamy jednostkę już zanurzoną. Mamy jednostkę w przechyle. No i tutaj można dokonać symulacji, wchodząc na ów przechylony pokład i spuścić szalupę ratunkową. Tak, powiecie, to zabawa, ale takie rzeczy się naprawdę zdarzają. To jest coś, co się przecież wydarzyło. Niesławny kapitan Schettino i ogromna jednostka Costa Concordia, którą nie dość, że zatopił, bo zajmował się młodą panią, którą sprowadził na kapitański mostek, to jeszcze zrobił rzecz całkowicie sprzeczną z kodeksem morskim. Jako jeden z pierwszych dał dyla z tonącej jednostki, a potem udawał, że to w ogóle nie on. Został skazany na kilkanaście lat więzienia. Nigdy nie wiemy, kiedy nam się coś w życiu przyda. Jeśli nigdy nie przeżyliście 10 w skali Beauforta i nie mówię o przeżyciach muzycznych związanych z wysłuchaniem utworu zespołu Trzy Korony Krzysztofa Klęczona, lecz prawdziwym sztormie w tej właśnie skali, to tu mamy symulator. Tutaj można 10 w skali Beauforta przeżyć. No to przeżywam. A bosman tylko zapiął pas i zaklął: ech do czorta, nie daje łajbie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Siedzę w mesie kapitańskiej. Jest to zarazem oddanie hołdu wybitnym kapitanom, którzy związani byli ze Szczecinem właśnie. W mesie również się jada. No więc przejdźmy teraz do kambuza i zajmijmy się tematem kulinarnym. No i przejdźmy do czegoś, od czego nie da się tutaj uciec. Otóż w latach 60. XX wieku Polska ma już flotę rybacką dalekomorską, Kutry Przetwórnie. W Szczecinie działa przedsiębiorstwo Gryf. Ono łowi u wybrzeży zachodniej Afryki również. I tam właśnie, u wybrzeży zachodniej Afryki, pracownicy tegoż przedsiębiorstwa niezwykle zasmakowali w pewnej senegalskiej potrawie, która miała za składniki rybę, która miała za składniki ryż, pomidory oraz papryczkę pima. To jest taka odmiana chili rosnąca właśnie tam. A te Kutry Przetwórnie produkowały kostki rybne, filety rybne w kostkach, mrożone. No i były odpady. I właśnie ludzie z Gryfa wpadli na pomysł, by
zrobić na bazie tego konserwę. Tu mamy świadectwo racjonalizatorskie, no bo pomysł racjonalizatorski. Nie wyrzucało się tych fragmentów ryb, tylko wsadzało w puszkę razem z odrobiną marchewki, odrobiną czosnku, razem z ryżem, razem z pulpą pomidorową i właśnie ową papryczką Pima. Sprowadzano do tego na początku najlepsze składniki, bowiem pulpa pomidorowa najlepsza z całego RWPG, albo bułgarska, albo węgierska. Papryczka oryginalna, no i ryby afrykańskie. Ryż zastąpiono z czasem, w dobie kryzysu, rybę afrykańską, czy też ryby afrykańskie błękitkiem, a potem to już tam lądowało Bóg wie co. Nie było dewiz na ryż, więc wsadzano tam pęcak. To się zrobiło okropieństwo. Ale to teraz wróciło i właśnie taka puszka, a paprykarz szczeciński, zdaje się, od 2010 roku jest na liście miejscowych produktów regionalnych, to jest znowu to, czym było u początku, czyli świetną konserwą. Tutaj mamy grę. Można samemu sobie ugotować. O, widzicie, ze Szczecina płynie trawler, przetwórnia do wybrzeży Afryki, dopłynął. Wychodzą tutaj panowie i mamy składniki oryginalnego paprykarza. Podam je. 500 gramów filetów z ryby morskiej, 200 gramów ryżu długoziarnistego, 1 marchew, pół korzenia selera, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 4 łyżki oleju, 100 gramów koncentratu pomidorowego plus słodka papryka ostra, papryka ziele angielskie, liście laurowe, sól, pieprz. Czy to może być dobre? Może. Jest to w dodatku rzecz symboliczna. Nad miastem przechodzi burza, ale co nam burza? Jesteśmy bezpieczni, gdyż jesteśmy pod jakże gościnnym dachem Morskiego Centrum Nauki. A jesteśmy na wyspie o nazwie Łasztownia. Staropolskie słowo łaszt wywodzi się z łaciny i oznacza towar, najczęściej ciężki, który właśnie tutaj był ładowany na pokłady statków i okrętów. Szczecin to stare hanzeatyckie miasto. Jeśli już mówimy o wyspach na Odrze, no bo tutaj mamy jedną z Odry Odnóg, to przypominam sobie książkę z młodości Wodzu, wyspa jest twoja. Napisał ją Ryszard Liskowacki, to był pisarz ze Szczecina. Życiorys chyba nie za bardzo ciekawy, gdyż był on zasłużonym towarzyszem w kwestii utrwalania władzy ludowej, ale książka dla młodzieży doskonała. Jeden chłopiec uciekł z domu i mieszkał na wyspie na Odrze, jednej z wysp. Na tę wyspę kiedyś nie było wstępu. I kiedy po raz pierwszy w Szczecinie jadłem danie, które za chwilę odtworzę, to już były czasy wolnej Polski, ale ta wyspa w dalszym ciągu była niezagospodarowana. W tej chwili jest rewitalizowana. No więc podczas tej wizyty z końcem lat 90. miejscowy szef kuchni, niejaki Andrzej Szylar, bardzo zasłużony tutejszy szef kuchni, podał zupę pomidorową z łososiem. Zachwyciłem się tym daniem, nie tylko ja, moi przyjaciele również. No i właśnie w tej chwili postaram się owo danie dla Państwa odtworzyć. Andrzeju, przepraszam, jeśli nie zrobię tego dokładnie tak jak Ty wówczas. Nie zapisałem przepisu, mam tylko w głowie jakieś wspomnienia. No więc tak, garnek i w tym garnku masło. Masło, które za chwilę się rozgrzeje i na tymże maśle chwilę sobie poddusimy koncentrat pomidorowy oraz pomidorową pulpę. Pomidorowa pulpa, wel passata, jak wolicie, 2 pomidorowe rzeczy. Jeśli jest sezon, można to zrobić i ze świeżych pomidorów, ale wtedy trzeba było je obrać ze skórki, następnie ugotować, przetrzeć. Posiłkujemy się dobrej jakości konserwą. I czekamy, aż to zacznie lekko bulbać.
Taras Bulba to również tytuł książki, ale Wodzu Wyspa jest twoja zdecydowanie bardziej na miejscu w tym wypadku. I teraz dwa dodatki smakowe. Liść laurowy, a mówiąc precyzyjniej 3 i nieco angielskiego ziela. Czekamy parę minut. Pomidory się gotują. Wcześniej zagotowałem wodę i przygotowałem bulion jarzynowy z pasty, ale taki o dobrym składzie. To jest rzecz całkowicie wystarczająca do tego typu zupy. Oczywiście możecie kupić jarzynę do rosołu i ją wygotować, ale jeśli mamy takie pasty, to właśnie po coś. Tyle tego wystarczy, jak mnie mam. I teraz łosoś. Jeśli użyłbym łososia wędzonego na gorąco, to on z powodu konsystencji rozpadłby się na wióry. Więc najlepszy do tego jest łosoś wędzony na zimno, nie w plasterkach, ze skórą, ponieważ owa skóra jest ważnym smakowym elementem. Nie będziemy jej jedli, ale najpierw wykroimy ją, odkroimy skórę od mięsa i dodamy teraz ją do środka. To doda całości bardzo przyjemnego, rybnego, lekko wędzonego aromatu. 10 minut góra. W zupie będzie bardzo dużo koperku, ale skoro mamy koperek, to mamy również owe koperkowe kłykcie, które są również pełne smaku, więc trzeba uciąć, no powiedzmy, że tutaj, pęczek koperku i to dorzucić. Zarówno skóra, jak i koperek zostaną z zupy wyłowione. Przez parę minut oddadzą swój smak. A ja mogę zająć się na przykład przygotowywaniem łososia. Trzeba go pokroić w takie kawałeczki, żeby można było go nabierać łyżką. Czyli powiedzmy, o, tak. Pora wyławiania, łyżka cedzakowa. Oczywiście można to przecedzić i przelać do innego garnka, ale ja innego garnka nie mam. Jakiś głośny statek tu płynie. Jednostka wycieczkowo-zabawowa. Słuchajcie, to swoją rolę spełniło. Szkoda tylko, że zostaje mi tu... Nie, zrobimy to inaczej. Ponieważ jak robię to łyżką cezakową całkowicie, to wówczas wyławiam również pomidorową pulpę. Więc o, skóra już jest. A teraz jeden po drugim łyżką kawałki koperku. Pozbyłem się wszystkiego. No i teraz, jeśli mówimy o normalnej pomidorowej, no to albo z ryżem, albo z lanym ciastem, albo z makaronem. W tym wypadku wybrałem coś, co wygląda jak ryż, ale jest makaronem, czyli orzo. Makaron o kształcie ryżu. On by się normalnie gotował około 5 minut, ale ponieważ mamy w tej zupie środowisko kwaśne, zatem zajmie to pewnie z minut 10. Ważne jest, że taką zupę po wrzuceniu makaronu i po zmięknięciu tegoż trzeba podać i zjeść, bo z czasem ten makaron straszliwie napęcznieje, no i będzie po prostu napęczniały. A napęczniały makaron to nie jest coś, co lubimy najbardziej. No więc to się gotuje. Co można jeszcze zrobić? Można jeszcze przełożyć łososia do miseczki. On będzie dodawany w ostatniej chwili. On ma tylko złapać temperaturę, odda smak, choć już ten smak jest tam ze skóry i posiekać koperek. Posiekać koperek. Właśnie to czynię. Ostatnie rzeczy, albo przedostatnie, czyli wlewam do środka śmietankę, to jest 30, śmietanka słodka, nie powinna się zważyć, gdyż jest w temperaturze pokojowej i jest to w dodatku 30 i dodaję tutaj słuszną porcję koperku. I teraz pozwólmy się temu tylko zagotować.
Na samym końcu dodaję łososia i teraz tak naprawdę wystarczy, by on złapał temperaturę, czyli można pod tym wyłączyć ogień. Zrobiłem to? Nie, dałem na maksa, teraz wyłączyłem. Troszeczkę pieprzu, sprawdzałem, soli moim zdaniem skromnym nie trzeba. Przykrywamy, minuta i będę nakładał. Rzecz gotowa. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo chce, to może tutaj parę kropel tabasco już na wydawcę do środka wkropić, kropel wkropić, ale wcale tego nie trzeba robić. Spójrzcie, ryba się nie rozpadła, jest to piękna zupa i łączy w sobie, no w zasadzie styl polski gotowania razem z Hanzą, no bo jest koperek, jest smak wędzonej ryby, jest wszystko to, co trzeba. Na koniec jeszcze troszeczkę świeżego koperku i moi drodzy, i teraz będziecie sami musieli rozstrzygnąć, co podziwiać, czy ową zupę, czy też dźwigozaury, które za mną, czyli te stare dźwigi portowe. Jeden z symboli Szczecina. To nie jest ogólnie znany symbol Szczecina, ale dla mnie jest. Bardzo podobną zupę po raz pierwszy w życiu jadłem właśnie tutaj. Czym jeszcze imponuje mi Szczecin? Otóż imponuje mi swoją otwartością i gotowością na łączenie obok siebie tradycji z nowoczesnością i różnych architektonicznych stylów. Jesteśmy przy ulicy Małopolskiej, a tutaj zaczyna się Plac Solidarności. I właśnie tutaj mamy budynek, który nie został zniszczony w czasie wojny, postawiony na samym początku XX wieku. To było kiedyś prezydium policji, teraz jest to Komenda Wojewódzka Policji. No w takim stylu, jaki zapanował w Niemczech po zjednoczeniu w 1871 roku. W takim pompatyczno-bombastycznym, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo ładna architektura. Obok był Concert House, który został rozebrany w latach 60., gdyż on wielce ucierpiał. No i co tu postawiono? Postawiono tutaj filharmonię, ale zobaczcie, jaka to jest bryła. Nad tym projektem, który stworzyli włoscy architekci, rozpływają się ludzie z całego świata, no bo to wygląda trochę ażurowo. Spójrzcie na ową formę. To przecież jest hanzeatyckie i strzeliste, czyli takie, jaki jest Szczecin. Więc da się połączyć te dwie rzeczy. Czy one do siebie nie pasują? No pasują jak jasny gwint. I dobra współczesna architektura to jest również magnes turystyczny, a ludzie nie przyjeżdżają tutaj tylko po to, by ów budynek obejrzeć. To jest jedna z najlepszych filharmonii w środku. Ludzie tu przyjeżdżają, by iść do filharmonii. O to właśnie chodzi. Zapada zmierzch i idziemy na kolację, ale najpierw bardzo ważna konkluzja. Jesteśmy niedaleko Zamku Książąt Pomorskich, w jednej z najstarszych części miasta, to jest Rynek Sienny, no i fragment Starego Miasta właśnie, ale ono jest stare historycznie, natomiast większość tych budynków została odbudowana, niektóre nawet całkiem niedawno. To było wszystko niemal zrujnowane. Całe miasto było zrujnowane. I co ciekawe, Szczecin jest jedynym miastem w Polsce, które zostało zniszczone w czasie II wojny światowej nie przez Sowietów, czy też nie przez Niemców, a przez bombowce brytyjskie i amerykańskie, tak jak Drezno. Moi drodzy, ów lokal, w którym właśnie siedzę, nazywa się Brasileirinho. Jest to restauracja brazylijska. Dlaczego właśnie ją wybrałem? Poza oczywiście faktem oczywistym, że cieszy się świetną opinią. Ano dlatego, by uświadomić nam wszystkim, a i sobie przypomnieć fakt, że Szczecin był i nadal jest naszym kulinarnym oknem na świat. Tak,
to właśnie tutaj już za późnej komuny powstawały lokale gastronomiczne z cudzoziemską kuchnią. A ten proces w latach 90. się zdecydowanie pogłębił i rozszerzył. To właśnie tutaj w Szczecinie po raz pierwszy na przykład jadłem dobrą kuchnię hinduską. No i szyldy cudzoziemskie, gastronomiczne są tutaj czymś oczywistym. No, wspaniały wybór brazylijskiego jedzenia. No więc tak, tutaj mamy antrykot, antrze premium, czyli minimum 50 dni dojrzewające mięso. Mamy do tego chipsy z tapioki, pieczony czosnek, różne dodatki, sosy. Pełno pierożków smażonych w głębokim tłuszczu z różnymi nadzieniami. To jest churrasco. Churrasco, czyli mix grill, jakbyśmy powiedzieli najprościej. Mamy do tego, zobaczcie, tak właśnie cięte kawałki, to wszystko jest na gorącym półmisku, tak właśnie cięte kawałki antrykotu. Mamy do tego kiełbasę, no powiedzielibyśmy po kastylijsku chorizo, ale po portugalsku chouriço. Mamy do tego w końcu żeberka wieprzowe w sosie barbecue marynowane, ryż, czarna fasola. Słuchajcie, mnóstwo rzeczy. No, sałata ipanema, serca palmy, komosa ryżowa, czyli quinua, mnóstwo zieloności, bułeczki z tapioki i noże, które służą do krojenia tego, co w kuchni brazylijskiej jest najlepsze. Oni się nawet tutaj nie pytają o stopień wysmażenia mięsa. Oni po prostu wiedzą, o co chodzi. Spójrzcie, tak to wygląda. Ten półmisek jest gorący, ale reszta już nie. Więc ja muszę na dzisiaj się pożegnać, zostawić Was dzisiaj tylko po to, żeby zobaczyć jutro Was znów. A Wy mnie, niestety. A może, na szczęście, do jutra. Zostaliśmy w Szczecinie dzień dłużej, oczywiście bez żalu, ale to właśnie dzisiaj miał dla nas czas człowiek, którego znacie, już na pewno znacie jego głos. Pan Roman Czejarek, Dzień wieloletni dobry. radiowiec, no legenda Polskiego Radia. Ile Boże, lat w jak radio? miło. No, Legenda programów kulinarnych i nie tylko. Ile lat? no, długo. Ponad 30. Ponad Z 30. czego ćwierć wieku w lecie z radiem. Ćwierć wieku w lecie z radiem i to się działo w Warszawie, ale przecież przyszedł Pan na świat w Szczecinie. Swoje dzieciństwo i młodość Pan tu spędził. Tak, I przede wszystkim napisał Pan już 3 części Sekretów Szczecina. bo to jest fascynujące miejsce. To jest fantastyczne miasto, które ma swoją niesamowicie pokręconą historię i stwierdziłem, że trzeba o tym coś napisać. I aż byłem zdziwiony, że nikt wcześniej tego nie zrobił. Pan podzielił bardzo logicznie owe sekrety Szczecina wedle tego, co się tu działo na przestrzeni wieków. Pierwsza część dotyczy Sztetina, a ostatnia to już jest Szczecin i PRL. Dokładnie. I to są rzeczy, o których słuchałem, no po prostu tak jakbym jakiegoś kryminału słuchał. I baza, wspaniała baza do chodzenia po mieście i do zwiedzania. Wielu rzeczy z tych, które Pan opisuje, już nie ma, ale sama świadomość, choćby fakt, że w Szczecinie powstał, no z tego co Pan pisze, chyba pierwszy samochód na świecie z napędem Elektrycznym. elektrycznym. Dokładnie. I jak teraz ktoś mówi, że teraz mamy modę na elektryki i w ogóle to się niedawno pojawiło, to jest guzik prawda. Bo na samym początku, na przełomie XIX i XX wieku, bracia Sztewer próbowali zbudować samochód. Mało tego, chcieli pojechać na wystawę światową do Paryża. A wtedy z benzyną był problem. To się kupowało w aptece i było ciężko kupić. Co było zrobić łatwiej? Zrobić samochód na prąd i ładować go co powiedział z gniazdka. I oni tym samochodem na prąd przejechali pół Europy. Można. Można. Potem to zarzucono, a znowu się do tego wraca. No w ogóle historia lubi koła zataczać. No ale też ci sami bracia skonstruowali samochód z napędem na przednie koła.
Nie To wiem, była czy to wtedy był sensacja. André Citroën był pierwszy, czy oni, ale Oni twierdzą, że oni, Francuzi twierdzą oczywiście, że Francuzi. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto ma rację, natomiast na pewno w Niemczech to był pierwszy z napędem na przednią osi, to była sensacja. A im chodziło o to, żeby samochód był mały, kompaktowy, bo stwierdzili, że to się po prostu sprzeda. To się zwyczajnie sprzeda, więc żeby... A te skręcane koła, to wcześniej oczywiście napęd był z tyłu. tutaj jest bardzo interesujące Muzeum Motoryzacji. Jest. To się chyba nie tak nazywa, czy tak się nazywa? Muzeum Transportu i Komunikacji, to O, dokładnie Muzeum tak trzeba- Transportu tak. i Komunikacji. Nie pójdziemy tam dzisiaj, ale są też miejsca, gdzie wystarczy stanąć przy jakimś domu, by móc opowiedzieć kawał fascynującej historii. Zaprowadzi nas pan w Ale jakieś to takie wystarczy, miejsce? żebyśmy spojrzeli za plecami. Mamy piękny budynek z takim globusem charakterystycznym u góry. I przecież to jest miejsce, skąd... Nie, jeszcze bym nie zdradzał. Jeszcze nie? Jeszcze bym nie zdradzał. Dobrze. Na razie bym dopił kawę. Przeniesiemy się tam, żebyście i wy ów globus mogli zobaczyć. No i proszę popatrzeć, panie Albercie, to jest właśnie to miejsce. Ważne są dwa elementy. Globus, który jest tam u góry i ta fontanna z orłem, która jest za naszymi plecami. Dlaczego to miejsce jest ważne? Bo tutaj było zakończenie wodociągu miejskiego i tu była najczystsza woda. Aha. I na tym podwórku bawiła się przyszła caryca Katarzyna, miała siostry. One były śliczne, ładne, piękne, ona była gruba, strzelała z procy i w ogóle kompletnie nie pasowała do wizerunku eleganckiej panienki z dobrego domu. A to były córki komendanta twierdzy Szczecin, który mieszkał właśnie tutaj. I on bardzo chciał, Tu. tak, bardzo chciał, żeby te wszystkie dziewczyny dobrze wydać. I te pozostałe dziewczyny zostały wydane, bardzo dobrze jakby się wydawało, za francuskich arystokratów. Problem był z tą ostatnią, która nie wyglądała, nie pasowała. Wreszcie znalazł się kandydat na wschodzie. I on napisał w swoich pamiętnikach, że szczerze Ten jej ojciec. tak, że chyba nie do końca wykształcony, chyba nie za często się mył, bo troszkę niezbyt ładnie pachniało, ale trudno, no to ta jedna pójdzie na zatracenie, za to pozostałej trójce się udało. O tamtych nikt nie pamięta. Ona jest dzisiaj wielką bohaterką. Może nie do końca w Polsce, ale w Rosji, no. Dla nas raczej bohaterką nie za bardzo, ale No, na rozumiem. pewno zapisała się Ale uwaga, w ogóle na kartach historii. ona nie jest jedyną carycą ze Szczecina. Bo Nie był taki jest. moment, tak, ona dla swojego syna szukała żony. Gdzie są najlepsze dziewczyny do wzięcia? Czyste, eleganckie, no wiadomo, że w Szczecinie. No tak. Więc no Maria tak. Fiodorowna, druga z caryc, która pochodzi ze Szczecina, jest także stąd, niestety nie zapisała się niczym szczególnym w historii. Caryca się zapisała. A To jej jest ta różnica. mąż to był Paweł? Tak, To był car tak, Paweł. tak, tak. To był tak. car Paweł. No dobra, ale jeszcze przecież tyle rzeczy. No, to, o czym pan pisze. Ostatka? Stocznia Wulkan. No, Titanic. No właśnie. Titanic, jak Państwo sobie skojarzycie, jak się w ogóle pomyśli o filmie Titanic, bo pewnie każdy sobie zamyka oczy i widzi. Ona tam na tym dziobie, prawda, Leonardo, tak, dokładnie, i Celine Dion w tle sobie śpiewa. Ale ten Titanic ma 4 kominy. Tak. 4. komin był sztuczny, był atrapą, którą Brytyjczycy zbudowali, bo gula im tak po prostu ze złości na Niemców chodziła, a tak naprawdę na stoczni Wulkan, która była w Szczecinie. Otóż w stoczni Wulkan w Szczecinie zbudowano pierwsze na świecie 4-kominowe transatlantyki, które były największe i najszybsze, tuż przed Titaniciem. Niemcy chcieli pokazać, że jesteśmy najlepsi i kombinowali, co zrobić takiego, żeby ten ich statek wyróżniał się od innych. No co, będzie o parę metrów dłuższy, kto to Wiadomka. zauważy? Tak jest, ale ktoś wpadł na pomysł, że jakby było zrobić 4. komin, to nawet laik zobaczy, że normalne mają 2, te super mają 3 kominy, a tu jest taki, który ma 4 i on jest taki potężny. Mało tego, że 4 kominy, pobili rekord prędkości przepłynięcia przez Ocean Atlantycki, zdobyli błękitną wstęgę, takie trofeum, które wcześniej zawsze było w brytyjskich albo amerykańskich rękach. Brytyjczycy dostali szału, a Niemcy zbudowali drugi 4-kominowiec, trzeci 4-kominowiec, czwarty 4-kominowiec, 5. 4-kominowiec, wszystkie w Szczecinie. I wtedy dopiero powstał słynny Titanic z 4. kominem, atrapą. I jaki stąd wniosek? Bardzo prosty. Szczecin. Wart jest lektury, wart jest odwiedzin, wart jest uwagi. Ja bym Wspaniałe powiedział miasto. inaczej. Wniosek jest smutny, że warto się dobrze rozbić, jak było z tym Titaniciem, bo Titanica znają wszyscy, a kto o tych 5 4-kominowcach ze Szczecina pamięta? Nikt poza nami. No a to ja mam propozycję. Przyjedźcie do Szczecina i rozbijajcie się po Szczecinie. To wam na dobre wyjdzie. Zapraszam. Serdecznie dziękuję. To ja bardzo dziękuję, mistrzu. Szanowanie, dziękuję. Plan przewidywał doprowadzenie przewodów elektrycznych do mieszkań w odległości około 300 metrów. Wyjeżdżamy już ze Szczecina, a ja po raz kolejny słucham na Bugbicie sekretów Szczecina Romana Czejarka. Ileż wspaniałych historii, ileż rzeczy, o których nie opowiedzieliśmy, ileż jeszcze miejsc w Szczecinie do zobaczenia. Zatem mogę powiedzieć tylko jedno. Do zobaczenia, moi drodzy, również w Szczecinie.
Ponieważ Kulo uparcie nalegał, radni po kolejnym posiedzeniu zdecydowali się pojechać na konsultacje do Paryża. Tam były już elektrownie, a na ulicach wieczorami świeciły pierwsze latarnie. Oczywiście wycieczka do Francji odbyła się za pieniądze z kasy miasta.